W dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń opowiemy Wam o współpracy Binance z miastem Busan. Poinformujemy Was o dodaniu tokenu Filecoin do Ledger Live oraz poruszymy wątek integracji giełdy Huobi z Wonder Trading. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, po takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Crypto.com zapowiada wprowadzenie aktualizacji sieci Klaytn. Aktualizacja jest przewidziana na 29 sierpnia 2022 roku. Należy jednak pamiętać, że przewidywana data i godzina może ulec zmianie. Zostając jeszcze przy Crypto.com i Klaytn, w związku z aktualizacją sieci Klaytn zostanie tymczasowo zawieszona możliwość wpłaty i wypłaty tych tokenów w aplikacji Crypto.com i na giełdzie. Zawieszenie wpłat i wypłat będzie miało miejsce 28 sierpnia o godzinie 18 czasu UTC. Cała operacja nie wpłynie na handel tokenami Clay. Założyciel Wave Sasha Iwanow udzielił wywiadu CryptoSlate. Iwanow w wywiadzie opowiada o stabilności USDN, nowym tokenie SARF oraz o płynności Wires.Finance. Link do wywiadu znajdziesz standardowo w opisie filmu. Cotygodniowa aktualizacja NFT oraz GameFi od Crypto.com. Projekty Nike związane z NFT przyniosły ponad $185 milionów przychodu. Przychód na takim poziomie pozwolił Nike stać się najlepiej zarabiającą marką w tej branży. Na drugim miejscu jest Dolce Gabbana z $26 milionami przychodu, a na trzecim Tiffany z $13 milionami przychodu. NFT z kolekcji Pudgy Penguins sprzedano za 400 ETH, czyli za około $600,000. W dłuższej perspektywie ten projekt chce wprowadzić kolekcję pluszowych zabawek oraz książek dla dzieci. 24 sierpnia Splinterlands ogłosiło zrealizowanie kolejnego kamienia milowego. Splinterlands przekroczyło próg 3 miliardów bitew. Nawiązanie współpracy z MetaPeer oraz Celer Network umożliwia użytkownikom sieci Flow łączenie USDC, WETH i WBTC z Ethereum. Takie działanie zapewnia łatwy handel na nowo uruchomionym deksie MetaPeer. Binance podpisało umowę z miastem Busan w Korei Południowej. Na podstawie tej umowy Binance zapewni wsparcie technologiczne i infrastrukturalne w celu rozwoju miejskiego ekosystemu blockchain. Obserwujcie profil Binance na Twitterze oraz oglądacie serię kryptoogłoszeń, aby być na bieżąco z działalnością Binance w Busan. Teta informuje, że prace nad wersją mainnetu w wersji 4.0 idą bardzo dobrze. Zespół Teta jest na dobrej drodze, aby wersję 4.0 wprowadzić już w grudniu. W serwisie GitHub zespół Teta udostępnił pierwszą część kodu MetaChain. Osoby zainteresowane znajdą link do serwisu GitHub w opisie filmu. Dyrektor generalny Ledger Pascal Gettier wystąpi w roli prelegenta na Binance Blockchain Week w Paryżu. Gettier zasiądzie w panelu dyskusyjnym i porozmawia o technologii Web3 oraz zdolności tej technologii do kształtowania bezproblemowej przyszłości. Fantastic Swap wprowadza Syria Chaos Football do Flow. Kolekcja Signature Kickoff jest już dostępna. Zachęcamy do zbierania unikalnych i licencjonowanych NFT z Joyce Squad. White paper Arbitrum Nitro jest już gotowy. Programiści Arbitrum udostępniają white paper, w którym szczegółowo została opisana technologia Optimist Rollup drugiej generacji. Optimist Rollup pozwala na skalowanie Ethereum do poziomu L2 i nie tylko. Tokeny Pala Network są już dostępne na Moonbeam. Tokeny będą mogły być używane w ekosystemie dApps Moonbeam przez integrację z XCM. Token GLMR może być również używany w Subbridge, czyli routerze crosschain zbudowanym na Pala wraz z innymi dostępnymi już zasobami. Ten crosschain oznacza już dokonanie piątej integracji Moonbeam XCM z ekosystemem Polkadot oraz realizację kolejnego kamienia milowego w aspekcie promowania nowych rodzajów aplikacji i przypadków użycia DotSama. Synapse informuje, że ich rozwiązanie antybotowe zostało opisane w artykule w serwisie Entrepreneur. Link do artykułu został załączony do tego wpisu. Tezos zapowiedział warsztaty dla osób zainteresowanych tworzeniem smart kontraktów. W dniach 12-15 września Tezos umożliwia dołączenie do swojej społeczności deweloperów. Podczas 4 dni warsztatów uczestnicy nauczą się budowy właśnie dApp na sieci Tezos. Filecoin jest już dostępny na Ledger Live. Dzięki pracy niesamowitego zespołu programistów Zondax ponad 5 milionów użytkowników, którzy używają urządzeń Ledger, mogą już teraz z łatwością zarządzać swoimi tokenami FIL. Zachęcamy do przeczytania całego artykułu poświęconego tej tematyce. Artykuł znajdziecie na stronie filecoin.io w zakładce blog.
Radix wprowadza aktualizację skrypto V0.5. Ta aktualizacja wprowadza pierwszą implementację opłat, obsługę posiadanych komponentów, adresy czytelne dla człowieka oraz szereg zmian i ulepszeń, które szerzej zostały opisane w artykule, do którego znajdziecie link w opisie filmu. Tencent aktualizuje swój skarbiec i posiadane kryptowaluty. Możesz śledzić posiadane przez Tencent kryptowaluty i NFT na ich stronie internetowej w zakładce portfolio. Całe portfolio Tencent na ten moment jest warte $25 milionów. Tencent ma bardzo silną pozycję finansową i wystarczające fundamenty, aby przetrwać bestię i budować dalej. Tencent jest nastawiony na wzrost w okresie długoterminowym. Giełda Huobi integruje się z Wonder Trading. Już teraz możesz połączyć swoje konto Huobi z Wonder Trading i cieszyć się wszystkimi atrakcyjnymi funkcjami tej giełdy bezpośrednio z platformy Wonder Trading. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, jakie projekty możemy dla Was śledzić. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!